Pytanie, czy przed otwartym społeczeństwem przyszłość jest otwarta? W to można wątpić w tej chwili. Moje przygody na uniwersytecie skończyły się przed objęciem funkcji przez panią Barbarę Kudrycką, funkcji ministra szkolnictwa wyższego, i jej działalność na mnie wpływu nie miała. Natomiast sądzę, że ta działalność była fatalna, że to jest okres ubezwłasnowolniania uniwersytetu, władz uniwersyteckich i stopniowego likwidowania autonomii uniwersytetu, począwszy od deprecjacji samej nazwy uniwersytet. Jakieś tam uniwersytety ekonomiczne powstają, uniwersytety medyczne. Problem był i jest w środowisku akademickim, w profesurze, że ta profesura taką osobę, na której określenie ciśnie się tylko jakieś niecenzuralne słowo, na stanowisku ministra szkolnictwa wyższego tolerowała i podporządkowywała się jakimś jej dzikim wymysłom, na przykład chociażby ostatniemu, dwóm ostatnim, że po pierwsze rady wydziału zostały pozbawione swojego najważniejszego atrybutu władzy, jakim było habilitowanie. Habilitacja, czyli mianowanie, a raczej uznanie za samodzielnego pracownika nauki, jakiegoś doktora, kandydata, to było dopuszczanie do cechu. Zdumiewające jest dla mnie, a może lepiej powiedzieć zatrważające, że profesura polska tak bez oporu zgodziła się oddać decyzję o tym, kto zostaje docentem, czyli jak dzisiaj to się mawia, doktorem habilitowanym, w ręce urzędnicze. To jest naturalnie ekspansja państwa totalnego, które chce zlikwidować wszelkie ośrodki władzy od państwa niezależne, a uniwersytety były właśnie taką oazą niezależności, a zarazem takim centrum, które promieniowało tę niezależność na szersze środowisko. I to oddano bez walki. A drugie takie posunięcie w tej nowej ustawie, którą ta kobieta przygotowała, a profesura polska potulnie przyjęła, jest zwiększenie niby formalnych wymagań od profesorów, że ktoś może zostać mianowany profesorem dopiero wtedy, jeżeli 3 osoby wydoktoryzował. Mechanizm, jaki to wyzwoli, jest oczywisty. Będzie masowa produkcja doktorów, jeszcze gorszych niż teraz się produkuje. Profesorzy zaczną pisać prace doktorskie, bo bez tego nie zostaną profesorami. Znaczy profesorzy ci tacy jeszcze nie mianowani, tylko tacy, jak to się dzisiaj mówi, uczelniani. Otóż cała ta niszczycielska robota została wykonana przez Barbarę Kudrycką, ale jak mówię, Barbara Kudrycka
osoba bez znaczenia, chociaż to, że osoba bez znaczenia mogła się na takim stanowisku tak długo utrzymać, coś mówi. Ale mnie w tym wszystkim najbardziej martwi, zasmuca i zatrważa brak oporu ze strony profesury. Ustępują bez walki. Mi się wydawało, że na przykład taka ustawa, jak chociażby ta o tym ograniczeniu, tego nie ograniczeniu, pozbawienia rad wydziału ich podstawowego uprawnienia, że to natrafi na morderczy opór, bo powinno. Nie trafiło na żaden. Więc to jest wszystko część tego ogromnego procesu, jakim jest dążność państwa, czyli kasty urzędniczej, o czym żeśmy poprzednim razem mówili, do władzy totalnej. Państwo nie chce tolerować żadnego ośrodka władzy, który nie został przez nie same stworzony i przez nie same kontrolowany. Takie ośrodki były 3. Pierwszy i najważniejszy to rodzina. Idzie potężne uderzenie w rodzinę. Drugi ośrodek to Święty Kościół Powszechny. Nie państwo go powołało. Idzie potężne uderzenie w Kościół. Trzeci ośrodek to uniwersytety. I te już przegrały. Tamte 2 nie. Rodzina się broni zażarcie, Kościół się broni może mniej skutecznie i mniej zdecydowanie, ale broni się. A profesora skapitulowała. Pytany byłem o moje perypetie uniwersyteckie. W moich perypetiach uniwersyteckich to uważam za najbardziej zasmucające. Ja bardzo wierzyłem w uniwersytet jako jedną z podstawowych instytucji cywilizacji Zachodu. I to, że ta instytucja tak się rozpada, napawa mnie głębokim smutkiem. Polskie środowisko akademickie wykazało dużą spójność i odporność w okresie komunistycznym. Wydawałoby się, że tam nacisk władzy był potężniejszy i może nawet był, ale była jakaś spójność. To nie, żeby jakieś tam były akty heroicznej odwagi, nie o to chodzi. Tylko jeżeli ktoś wystąpił ze swoim własnym zdaniem, ujawnił swoje jakieś własne zdanie, krytyczne na przykład wobec tego, co się wtedy wokół działo, to wiedział, że ma ciche moralne poparcie Rady Wydziału czy Senatu za sobą. Czuł, że za nim jest ten wiatr, który mnie w jego żagle i on go podtrzymuje. I to, ja obserwowałem to z wielkim zdumieniem. I to się skończyło gwałtownie po 1989 roku. Po 1989 roku członkowie Rad Wydziału, nie wiem, na Senacie musiało być to samo, ale ja członkiem Senatu nie byłem. Ale Radę Wydziału obserwowałem przecież sam. Ze zdumieniem stwierdzałem, że ludzie po 1989 roku bardziej boją się ujawniać swoje zdanie, to co myślą, niż to było przedtem. Jednym z mechanizmów, które to sprawiają, jest atomizacja środowiska.
A tej atomizacji służy na przykład, moim zdaniem, fatalny dla szkolnictwa wyższego system tak zwanych grantów. Otóż praca wielu pracowników nauki zaczęła się przemieniać w pogoń za grantami, polowanie na granty. Wybiera się takie tematy, które dla ucha, bo to urzędnik przecież decyduje o tym, kto ten grant dostanie. Nie rektor, tylko urzędnik. Nie rektor autonomicznie wybrany, tylko urzędnik. Inny mechanizm, który tutaj zadziałał, to było szczucie młodzieży przeciwko profesurze, które trwa do dzisiaj, które zaczęło się w latach 60. w Ameryce. Jest taka książka Alana Bluma na temat tego właśnie upadku uniwersytetów amerykańskich, gdzie profesura ustąpiła też właściwie bez walki przed niedorzecznymi postulatami różnych prowodyrów młodzieżowych, którym masa młodzieży udzielała swojego całkowicie bezkrytycznego poparcia, że studia mają być relevant, to znaczy mają dotyczyć spraw aktualnych, że młodzież ma mieć swój głos w sprawach uczelni, że nic o nas bez nas. Efektem tego jest na przykład fakt, że w senatach obecnie zasiada reprezentacja studentów. Ja pytam, w senatach uczelni, czego szukają studenci w senacie uczelni? Oni mają się uczyć, a nie mądrować. Otóż to są cząstkowe mechanizmy tego, co spowodowało rozkład i zniszczyło opór profesury przeciwko zapędom totalnym państwa, ale przyznaję, że to jest powierzchnia zjawisk, że pod tym płynie jakiś inny nurt w naszej cywilizacji, który w takim kierunku niszczycielskim, w tym wypadku w stosunku do uniwersytetów, ale jako autonomicznej wobec państwa instytucji, ale jak mówiłem także w stosunku do tych o wiele ważniejszych instytucji autonomicznych wobec państwa, rodziny z jednej, kościoła z drugiej, płynie taki nurt. 29 września zeszłego roku w Warszawie odbyła się wielka, wspaniała, historyczna wręcz powiedziałbym, manifestacja patriotyczno-religijna związana z tymi szykanami, jakim poddawany jest przez aparat państwa polskiego rozgłośnia katolicka Radio Maryja i telewizja Trwam. W trakcie tej manifestacji odbyła się msza na Placu Trzech Krzyży i kapłan, ksiądz katolicki, który odprawiał tę mszę, wygłosił kazanie i w tym kazaniu powiedział jedno zdanie, które mi utkwiło w pamięci i które warto, żeby utkwiło w pamięci wielu. Powiedział tak: demokracja bez Boga ma coś w sobie demonicznego. I ja myślałbym, że trafił w sedno ten szeregowy duchowny katolicki. Jest w demokracji, w tym wyzwoleniu jakichś wszelkich sił z człowieka, dobrych i złych, coś demonicznego i ten upadek uniwersytetu, który obserwuję, jak mówię, z najgłębszym smutkiem, jest jednym z tego przejawów.
to, co się w tej chwili obserwuje w cywilizacji Zachodu, o innych nie mówiąc, bo jedynie cywilizacja Zachodu wytworzyła coś takiego, o czym też poprzednim razem żeśmy mówili, co Popper nazywa społeczeństwem otwartym, a ja bym nazywał za Sołżenicynem społeczeństwem ludzi wolnych. Otóż są znaki, że to społeczeństwo nie ma otwartej przyszłości, że ta przyszłość przed nim się zamyka i że siły totalizmu państwowego zwyciężają. Obym się mylił. Co można powiedzieć na temat pojęcia postęp? Myślę, że to pojęcie w ogóle zatraciło jakiś określony sens, bo postęp utożsamiać zaczęto z wszelkimi zmianami w nadziei, że to jest zmiana na lepsze. Postęp to ma być zmiana ku lepszemu i to jest taka XIX-wieczna wiara świecka, która się wtedy zrodziła, że istnieje jakieś prawo dziejowe postępu, które zastępstwem jest opatrzności, które prowadzi nas to znaczy ludzkość, ku coraz bardziej świetlanej przyszłości, że wszelkie zmiany są zmianami na lepsze. Pierwszy potężny cios, straszliwy cios, jaki tej wierze w postęp został zadany, stanowiła I wojna światowa, której za rok będziemy obchodzili stulecie jej wybuchu. Wtedy ta wiara została potężnie zachwiana, a teraz ona dalej chyba słabnie. Są tacy, którzy w to ciągle jeszcze wierzą z różnymi tam pomylonymi feministkami czy zboczeńcami na czele, ale którzy nie wiem, czy wierzą, czy tylko to wykorzystują jako swój tutaj jakiś oręż polityczny, ale jedno jest pewne. Nie ma gwarancji postępu. I nie ma żadnej gwarancji na to, że nasza epoka nie jest właśnie epoką regresu. I jak niektórzy podejrzewają, że zmierzamy ku nowemu średniowieczu albo ku nowemu barbarzyństwu, może bardziej nawet. Mówiąc o barbarzyństwie, coś chciałbym powiedzieć. I to ma związek z tym postępem. Jest jakieś, i także z tym, co mówił ten ksiądz o demokracji, bez Boga, że ma w sobie coś demonicznego. Otóż jest jakieś zdziczenie obyczajowe, które mnie i zadziwia, i też zatrważa. Ludzkość od cywilizacji jakby z radością wraca do stanu barbarzyństwa. Myślałem, że może będzie o tym mowa i właśnie mam okazję, żeby o tym powiedzieć, więc chcę Państwu pokazać pewien obrazek. Obrazek, który Państwo wszyscy znają skądinąd, ale nie wiem, czy się zastanawiali nad jego wymową. Oto jest on. Czy ja go mogę zobaczyć? Co na tym obrazku widzimy? Na tym obrazku widzimy barbarzyńcę XXI wieku. On, ja nie wiem, tam potężnego serwa jakiegoś dał, w tym, którego przeciwnik nie był zdolny przyjąć. Otóż on demonstruje radość
i triumf nad pokonanym przeciwnikiem, co było charakterystyczne dla czasów barbarzyństwa. Nie wystarczy, że się wroga zabiło, podeptać go trzeba. Poczytajcie Państwo chociażby Iliadę Homera, w jaki sposób poczyna sobie Achilles z pokonanym przez siebie Hektorem. To uczucie triumfu. Pokonałem go i go teraz zdepcę, zniszczę, splugawię jego zwłoki. Czy tutaj nie bierze się pod uwagę, że przecież temu pokonanemu przeciwnikowi jest przykro, że tego serwa nie przyjął. Ja kiedyś miałem okazję być na takim przyjęciu małym w tym Centrum Kultury Austriackim, tu w Warszawie na Próżnej, no parę lat temu już było. I wtedy przewodniczącym tego centrum, który tam organizował to przyjęcie, był taki starszy pan, jakiś chyba dyplomata austriacki, który opowiedział w trakcie tego przyjęcia taką krótką historyjkę. Jego tata był wyższym oficerem w armii austriackiej i w czasie I wojny światowej tam dowodził na tym froncie austriacko-rosyjskim, który gdzieś w Galicji przebiegał i w jakiejś bitwie zwyciężyli, wygrali. Nie zawsze się to Austriakom wtedy zdarzało, ale ta była bitwa zwycięska i wzięli sporo jeńca. I tam byli ci wzięci do niewoli Rosjanie, a ci Austriacy, którzy ich tak pokonali, zaczęli z nich szydzić, wyśmiewać się, coś. Nic im tam złego specjalnie nie robili fizycznie, ale no jakoś wyśmiewać, jakoś ich tam poniżać. Otóż ten tata tego dyplomaty, ten wyższy jakiś tam major czy podpułkownik austriacki powiedział do nich tak: chłopcy, wystarczy, żeśmy ich pokonali. Nie ma potrzeby, żeby ich jeszcze poniżać. Jungs, es genügt, wir haben sie besiegt. Wir brauchen sie nicht zu erniedrigen. Otóż tak przemawia duch cywilizacji Zachodu, cywilizacji chrześcijańskiej, bo to dopiero chrześcijaństwo przyniosło, że pokonanego wroga trzeba pokonać, póki trwa walka, serwuje się z całej siły. Ale jak już żeśmy go pokonali, to rozumiemy, że już dalej nie ma potrzeby go poniżać, bo nasze zwycięstwo mówi samo za siebie. To jest pierwsze. Po drugie, człowiek cywilizowany od barbarzyńcy tym się różni, i to jest chyba podstawowa różnica, że panuje nad swoimi emocjami. Znaczy, może nie nad samymi emocjami, bo nad emocjami nie panujemy bardziej niż nad pogodą, ale nad wyrazem naszych emocji. Powściąga swoje emocje, gdy wie, że będą temu drugiemu przykre. A tutaj taki nowoczesny. To Państwo widzą na każdym meczu piłki nożnej zresztą, gdzie strzelili bramkę komuś i tam biegają wszyscy ci z tej zwycięskiej drużyny, jakby im się Matka Boska ukazała, nie biorąc pod uwagę, że temu przeciwnikowi jest przykro, że sport w swojej idei to jest szlachetne współzawodnictwo, zwycięża lepszy, ale szacunek też dla tego przeciwnika, który walczył. A przecież sport jest olbrzymią szkołą obyczajów. Ci sportowcy są wzorem, tak jakby chociażby ten tenisista tutaj, a ci futboliści jeszcze o wiele bardziej, wszerz biorąc, jest wzorem dla ogromnych rzeszy młodzieży. I to tak wszystko przyjmowane jest bez oporu, a ja to nazywam po prostu rozpadem cywilizacji chrześcijańskiej przez te jakieś jady, które ma w sobie demokracja, która, gdy jest bez Boga, wyzwala jakieś siły demoniczne. Odchodzi się tutaj od cywilizacji rycerskiej,
A rozmówca powiedział ku cywilizacji barbarzyńskiej, ja bym powiedział ku powszechnemu schamieniu. Ja przeciwieństwem rycerstwa przeciwieństwo rycerstwa stanowiłoby dla mnie właśnie chamstwo. I świat Zachodu jakby radośnie wyzbywa się tych wszystkich rycerskich, formalnych jakichś takich względów i liczeń się z tym, z wrażliwością drugiego człowieka. Walczymy, no to jest walka. No ale jak wygram, no jak przy szachownicy, to jeszcze się przy szachownicach na szczęście nie dzieje, że gdy jakiś Kasparow wygra mecz, to potem tańczy taniec zwycięstwa przed tym, ale ku temu to zmierza. Ameryka niestety tutaj posłużyła za bardzo zły przykład, za którym potem poszła także Europa i ten proces dalej trwa. Być może, że tak jest, że większość pragnie powrotu do barbarzyństwa, do tego niehamowanego rozsądkiem, dobrym obyczajem ograniczania ekspresji swoich doznań i uczuć. Otwartość, tak rozumiana otwartość właśnie, że można mówić, można robić, co się chce. Jednostka, która się temu sprzeciwia, sama stoi naturalnie na pozycji przegranej, bo to jest rzeka, której się ręką nie zatrzyma. To są procesy dziejowe, na które my mamy wpływ bardzo niewielki. Jednostka, która odczuwa tę właśnie barbaryzację jako coś i przerażającego, ale przede wszystkim żal tej wspaniałej naszej cywilizacji zachodniej z tym jej ideałem rycerskości, który też chrześcijaństwo dopiero przyniosło. Żal tego, że to tak przemija. Może nie przemija, być może prądy się odwrócą, ale na razie prąd idzie właśnie w tym kierunku i ja myślę, że jednostka przeciwko temu prądowi jest bez szans. Otóż to ograniczanie historii, ono jest częścią z jednej strony dążeń do zniszczenia wspólnot narodowych, to na pewno. Wspólnoty narodowe, które znowu są czymś, co nie państwo stworzyło. To wspólnota narodowa wytworzyła państwo, a nie państwo wspólnotę narodową przecież. Jak mówił Roman Dmowski, państwo to jest naród obdarzony instynktem państwowym. Naród to jest plemię obdarzony instynktem państwowym. Pewne plemiona były obdarzone instynktem. One wytwarzały państwo, ale teraz to państwo się uniezależnia. Unosi się tak jakby, jak ta chmura po wybuchu atomowym się tak unosi, tak samo to państwo unosi się ponad tę wspólnotę i ponad to społeczeństwo, uniezależnia się od nich i chce tę wspólnotę jak gdyby rozpuścić w zupełnie niezorganizowanej ani religijnie, ani rodzinowo, ani akademicko, ani wspólnotowo jakąś taką jednorodną, zatomizowaną masę, nad którą dominować może ta nowa warstwa, o której mówiliśmy poprzednio, nowa warstwa panująca, plutokratyczno-biurokratyczna. Filozofia naturalnie może niewiele. Karol Marx mówił, że filozofia wie tylko
interpretowali świat, a chodzi o to, żeby go zmieniać. I myślę, że w tym wypadku nie miał racji, bo zadaniem filozofii nie jest zmienianie świata, tylko jego zrozumienie. Jedyne, co może filozofia zrobić, no to nad tym zrozumieniem tego, co się wokół nas dzieje, pracować i te wyniki, do których dochodzi, chętnym ich słuchania, komunikować, co ja właśnie w tej chwili próbuję robić. Czy częścią tego procesu pojmowania rzeczywistości przez filozofię nie powinna być reanimacja metafizyki? Pytanie takie mi zostaje zadane. Bardzo słusznie. Tak jest, ale ona się właśnie dokonuje. I takim potężnym reanimatorem metafizyki był autor tego dzieła, o którym mówiliśmy też poprzednim razem i którym ja się w życiu sporo zajmowałem, Ludwig Wittgenstein i jego Tractatus Logico-Philosophicus, który jest właściwie traktatem logiczno-metafizycznym. W XIX wieku było wielkie odejście od metafizyki, czyli od rozmyślania nad tym na własną rękę. I niezależnie od nauki, bo nauka ma swoje granice. Nauka jest w swoich granicach, jest absolutną kompetencją, ale ma te granice, do których doszła i jeszcze ich nie przekroczyła. A żyć trzeba także poza tymi granicami. Tam się rodzi filozofia. I ta filozofia w XX wieku i w XXI, myślę, będzie podobnie, wraca do metafizyki i to jest coś, co budzi pewną nadzieję, jeżeli nie zostanie to zduszone przez siły tego właśnie plutokratyczno-biurokratycznego totalizmu, których ekspozyturą filozofii jest tak zwany postmodernizm. W współczesnej filozofii akademickiej jest mnóstwo takiego hochsztaplerstwa i gdy ja mówię o jakichś widokach filozofii i ewentualnego jej wpływu na sposób myślenia dzisiejszego człowieka, to ja w małym stopniu myślę o filozofii akademickiej. Mi się wydaje, że teraz, podobnie jak w okresie renesansu, filozofia zaczyna opuszczać uniwersytety. Uniwersytecka filozofia staje się jałowa, podobnie jak się stawała jałową w późnym średniowieczu scholastyka. I prawdziwa filozofia dokonuje się poza uniwersytetami. Moim zdaniem takim największym chyba filozofem polskim drugiej połowy XX wieku był Stanisław Lem, który przecież żadnym profesorem uniwersytetu nie był, ale na przykład także Czesław Miłosz, którego poglądów i skłonności lewackich skądinąd zupełnie nie podzielam, ale on bardzo głęboko się zastanawiał nad współczesną cywilizacją i tymi nihilistycznymi tendencjami, które w niej występują. To barbarzyństwo, no to jest pewien przecież nihilizm. On miał takiego książka Widzenia nad Zatoką San Francisco na przykład. On miał, albo jeszcze bardziej Ziemia Ulro, on miał tutaj coś nowego ludziom do powiedzenia, a filozofia akademicka robi się coraz bardziej filozofią z jednej strony taką hochsztaplerską, werbalną, mieleniem słów, a z drugiej strony czymś, co ja nazywam filozofią antykwaryczną, to znaczy opisywaniem tam po raz enty to poglądów, ja nie wiem, Kartezjusza czy Anaksagorasa
Co jest oczywiście działalnością szacowną, jeżeli to jest robione akuratnie, jak wszelka działalność antykwaryczno-muzealna, ale to nie jest filozofia, to jest po prostu filologia. Są dwie takie filozofie przeciwstawne, które już powstały w starożytności greckiej, których jednym reprezentantem, dwie skrajności, które reprezentują dwa słynne w dziejach filozofii nazwiska, Heraklit i Parmenides. Heraklit twierdził, że wszystko się zmienia. Parmenides twierdził, że nic się nie zmienia. Pyta się mnie tutaj mój rozmówca, gdybym miał między tymi dwoma wybierać, między Heraklitem, według którego wszystko się zmienia, i Parmenidesem, według którego nic się nie zmienia, którego bym wybrał? Odpowiadam, Parmenidesa.